Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest seria poświęcona grom z gatunku bijatyk. Seria, w której przez bitą godzinę gram w wybraną bijatykę, trochę o niej opowiadam, czasem również uczę się, ponieważ że gram w tu, czy będę grał tutaj w tytuły, w które wcześniej nie grałem, albo grałem bardzo mało. Więc będziecie mogli zobaczyć to, jak gra się w bijatyki z różnych perspektyw. Z perspektywy osoby, która zjadła na grze zęby, albo z perspektywy osoby, która w grę grała bardzo mało lub wcale i chciałaby się czegoś nauczyć, poznaje mechaniki. I jak widzicie na ekranie mamy już fantastyczne postacie, które pewnie wielu z Was kojarzy z dzieciństwa, czyli wojownicze żółwie ninja. Jeśli wychowaliście się w Wielkiej Brytanii, to były nie wojownicze żółwie ninja, tylko wojowniczy bohaterowie ninja. Wojowniczy żółwi bohaterowie w ten sposób. Bo w Wielkiej Brytanii słowo ninja zostało zamienione na hero, chyba dlatego, że słowo ninja miało jakieś negatywne konotacje. To, co włączyłem, to kolekcja Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, która miała premierę w 2022 roku, krótko przed grą Shredder's Revenge, która jest super beat'em upem, bardzo mocno polecam. Wyszła tego na kilka różnych platform, można grać nawet w 6 osób, tutaj światło trochę przeszkadza, natomiast to, co mam odpalone, to też gra na Switcha. Kolekcja The Cowabunga Collection to jest jedna z najlepszych kolekcji, które widziałem w ogóle, nie tylko na Switcha. I mamy tutaj kilka gier, czy kilkanaście. Zaraz sobie przez nie szybko przejdziemy. Natomiast co docelowo dzisiaj będę grał, to jest Tournament Fighters, no bo bijatyki na NES-a. Wersja na NES-a, wersja na SNES-a i wersja na Genesisa bodajże są według mnie bardziej popularne niż ta na NES-a. Natomiast ja grałem tylko w tę wersję na NES-a, więc od niej chciałbym zacząć. Może w przyszłości będzie tego więcej. Może w przyszłości, jeśli będziecie chcieli, to pogram również w inne części, inne wersje. I co mamy tutaj w tej składance, zanim jeszcze odpalę Tournament Fighters? TMNT wersja automatowa. Mamy tutaj też na tej składance również wersję na NES-a, które się trochę różnią oczywiście grafiką. To była pierwsza, nie wiem czy w ogóle, ale na pewno pierwsza bardzo głośna gra z żółwiami ninja. Super tytuł, typowy beat'em up. Do 4 osób. Można grać na automacie nawet w 4 osoby. Ja w zeszłym roku miałem przyjemność pograć chwilę na takim oryginalnym automacie w ten tytuł właśnie z 4 kontrolerami. Bardzo fajne doświadczenie. Kolejna gra to również chodzona bijatyka, również wersja automatowa TMNT Turtles in Time. Żółwie ninja walczą w kilku różnych środowiskach, w kilku różnych czasach. Tutaj widzimy, że walczą na pociągu. Zdarza się, jedna plansza jest na statku pirackim, na pewno statku po prostu. Walczą też w kosmosie. Też bardzo fajna bijatka. Wyszła wersja na SNES-a, która tutaj również jest dostępna. Też do 4 osób i to jest chyba jeszcze bardziej popularny tytuł i jedna z najlepszych gier według opinii wielu osób z żółwiami ninja właśnie. O, tu mamy nawet, to są elementy Dzikiego Zachodu, tak, mieliśmy tutaj, chciałem mieć kitowca, ale to nie jest Power Rangers, tak, wojownika z Foot Clanu, który został wrzucony do przodu w stronę kamery. Kolejna gra, oto właśnie Turtles in Time w wersji na Super Nintendo. Ona niestety miała tylko możliwość gry 2 graczy, więc no tutaj ludzie byli trochę zawiedzeni. Zresztą podobnie było na przykład z Final Fightem, w którego na automacie można było grać w 3 osoby, a na SNES-a albo 2, albo 1. Chyba 2. I tam były w ogóle tylko chyba 2 postacie i wychodziły różne wersje. Jak może kiedyś powiem o Final Fightie, pogram w Final Fighta, wówczas przygotuję się z tego tytułu.
Znowu jesteśmy na SNESie, TMNT Tournament Fighters właśnie na SNESa. W ten tytuł nie będę grał, ale to jest chyba najbardziej popularny. Wciąż w Stanach zdarzają się turnieje w tę grę. Zdaje się, że na przykład na Combo Breakerze, na tych wydarzeniach, gdzie jest dużo turniejów w gry retro. Teraz mamy The Hyperstone Heist. To jest wersja na Sega Genesis. Pewien remix, tak jakby gry Turtles in Time. One się różnią, natomiast to była tak jakby odpowiedź Genesisa, tak to nazwijmy, na Turtles in Time w wersji na Super Nintendo. I też na Genesisa, Tournament Fighters. W tę grę w ogóle nie grałem i bardzo mało ją widziałem, więc jest to dla mnie bardzo duża tajemnica. Może kiedyś zagram. Jesteśmy teraz na NESie, czyli w Polsce w Pegasusie. Pierwsza część serii, czy pierwsza gra z żółwiami ninja właśnie na tę platformę. Bardzo popularna z tego względu, że jest trudna, jest długa, no i designowo momentami różnie z nią bywa. Bardzo dużą popularność zyskała kilkanaście lat temu, gdy film na jej temat nagrał Angry Video Game Nerd. Ja w ten tytuł grałem na NESie kiedyś, nie przeszedłem go wówczas, przeszedłem go później na emulatorze. Tytuł jest według mnie fajny, natomiast designowo różnie z nim bywa. Jest bardzo słynna druga plansza, etap z wodą, kiedy tam trudno się poruszać, też hitboxy wodorostów bodajże, które nas rażą prądem, są trochę przegięte. Jest też w tamtej planszy taki fajny bug, kiedy prądy nas porywają. Ale to jak te prądy wpływają na prądy morskie wpływają na poruszanie się naszej postaci, jest w pewien sposób zbagowane. W kodzie została pewna wartość źle wpisana, no i przez to źle funkcjonujemy. Wspomniałem wcześniej, że pierwsza gra taka popularna z żółwiami ninja to była ta automatowa TMNT i tutaj mamy jej odpowiednik NES-owy. Jak może widzicie, podobnie jak w przypadku Turtles in Time na SNES-a, tutaj możemy grać tylko w dwie osoby, więc jest to słabsza wersja pod tym względem niż ta na automaty. Grafika jest też słabsza, ale jak na NES-a, zwłaszcza jak na tamten okres, jest naprawdę dobrze. Żeby zrekompensować niejako tę stratę czy grafiki, czy możliwości gry w czwórkę, twórcy dodali do tej gry dwie plansze. Jedna to jest zimowa, druga taka idzie się po ulicach miasta, no i atmosfera jest zimowa, jest śnieg. I została dodana jeszcze jedna, której niestety nie pamiętam, natomiast te plansze są chyba najsłabszymi planszami właśnie nie w Tournament Fighters, tylko w TMNT The Arcade Game. Jeszcze co ciekawe, w tej wersji tego nie ma, ale oryginalnie na pewno na automacie i chyba też na NESie. W momencie, kiedy zdobywaliśmy pizze nam odnawiały zdrowie, to te pizze miały logo, żeby nie skłamać, Pizza Hut. Była to oczywiście reklama słynnej pizzerii. Jeśli znacie żółwie ninja, no to wiecie, że one bardzo lubiły pizzę, więc była to taka kolaboracja, reklama Pizza Hut. Trzecia część i jednocześnie druga chodzona bijatyka, trzecia część na NES-a. TMNT The Manhattan Project to jest gra, w którą grałem najwięcej, znam ją najlepiej spośród chyba wszystkich gier z żółwiami ninja. Przeszedłem ją kilkukrotnie. Standardowo jak to chodzona bijatyka, jak na tamten okres, jest trudno. Tu widzimy bossa z bodajże piątej planszy, jeśli dobrze pamiętam. I też mamy dwóch graczy, do wyboru standardowo 4 postacie. I pamiętam, że w tej grze znalazłem jeden ze swoich pierwszych bugów w grach. W trzeciej planszy idziemy przez taki most i ten most jest częściowo zniszczony.
W niektórych miejscach można spaść z tego mostu, przez co tracimy oczywiście zdrowie. I w jednym miejscu bodajże da się zrobić tak, że łapiemy się barierki i spadamy, tylko że spadamy potem w nieskończoność. W ten sposób, że postać przechodzi z dołu ekranu na samą górę, no i tak to ciągle trwa. Normalnie w tej sytuacji tracimy 1 punkt zdrowia, natomiast z tego co pamiętam, taki ruch nie zabija. I jeśli mamy taki 1 punkt zdrowia, no to spadamy już w nieskończoność, bo tego punktu nie stracimy, żeby nas nie zabić. Kilka planż, w każdej 8 chyba, w każdej planszy oczywiście sub-boss i boss. Tak jak wspomniałem, gra jest trudna. Grałem w tę grę głównie na takiej składance, którą miałem pożyczoną od kolegi z podstawówki. I tam było tak, że to była składanka, być może kojarzycie, 99999 w jednym. I było tak, że w różnych można było odpalać grę od różnych planż, zależnie od tego, którą wersję się wybrało. Nie można było chyba tylko od 2 dosłownie. Jedna to była winda, czy może tylko od windy. Można było chyba wybrać start od każdej planszy, tylko nie od windy, która jest chyba 6. planszą. Z tego co pamiętam, windą jedzie się na szczyt budynku. To jest 7. plansza, a 8. to jest technodrom. No i to, w co dzisiaj będę grał, czyli TMNT Tournament Fighters. Zaraz opowiem o tej grze. Żebyście tylko też wiedzieli, może też będę o tym wspominał na początku odcinków, ile w dany tytuł grałem, jak ten tytuł znam. Grałem dużo z kolegą, znowu Krzysiek, pozdrawiam, który miał właśnie tę grę na Pegasusa. Graliśmy sporo, nie znaliśmy tego tytułu dobrze. Ja zrobiłem tak, że w tym momencie mam na drugiej części monitora podgląd na ciosy tych postaci, więc za chwilkę do tego przejdę i będę się uczył tej postaci. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Aha, tak, są jeszcze wersje na Game Boya. 3 gry na Game Boya, które w zeszłym roku wszystkie przeszedłem. W ogóle ten Fall of the Foot Clan, czyli pierwsza gra na, jeśli dobrze pamiętam, tak, albo trzecia część, już nie pamiętam w tym momencie która, ale jedną z części nawet rozważałem kiedyś żeby kupić na Game Boya w latach 90. dawno temu, ale w końcu sobie, z tego co pamiętam, tak, odpuściłem i nie kupowałem. Pierwsza część to jest taka typowa platformówka, bardzo prosta. Chyba wszystkie nasze żółwie walczą tak samo. Kilka planż, no standardowo jest trochę trudno, bo wtedy gry nadrabiały swoją długość poziomem trudności właśnie. Druga część to jest też platformówka, już lepsza jakościowo. Widzimy lepsza grafika, bardziej wyraziste postacie, więcej szczegółów. Też chyba trochę dłuższa. A trzecia część, postać jest trochę mniejsza, jak tutaj widzimy. I na co tutaj zdecydowali się, jak widzicie w prawym dolnym rogu tego podglądu, mamy pizzę, mamy klucz i mamy jakąś kartę. I to są przedmioty, które potem gdzieś wykorzystujemy, gdyż gra jest Metroidvania. Nie jest ona bardzo skomplikowana pod względem powiedzmy sekretów, tego jak te plansze są skonstruowane, no ale to było naprawdę chyba spore zaskoczenie wtedy, żeby gra z żółwiami ninja stała się Metroidvanią. No to też nie był taki popularny gatunek wtedy, nie był nazwany w ten sposób. Każda z tych gier jest dostępna chyba w 2 wersjach, a przynajmniej część z nich. Mamy wersję amerykańską, mamy wersję japońską. Niektóre gry różnią się tylko językiem. W niektórych jest tych różnic trochę więcej. Ja będę grał w wersję amerykańską Tournament Fighters. Zanim jeszcze wejdę do gry, na koniec dodam, że gry mają różne wspomagacze. Można na przykład wyłączyć spowolnienia, które w tej grze występowały dość często. Sprite Flicker polega na tym, że sprite naszych postaci trochę migoczą i wynika to z tego, że NES po prostu nie wyrabiał. Miał jakieś tam ograniczenie dotyczące tego, ile sprite'ów można wyświetlić. Różni twórcy w różny sposób tworzyli sztuczki
żeby tego problemu uniknąć, no ale tak jest. Clash of the Hotheads. Tak, to można. Właśnie to jest ciekawe, bo może się mylę, ale zacznę może od tego. W tej grze mamy 7 postaci, zaraz jeszcze pokażę. Hothead to jest taki smok i normalnie nie można było grać Mirrora Hothead na Hotheada, ale z tego co pamiętam, można było tak kursory ustawić w pewnym momencie, że był chyba błąd, który pozwalał na to, żeby tymi hotheadami grać. Natomiast tutaj możemy po prostu sobie włączyć, żeby grać versusa hothead versus hothead. I tu jest jeszcze dopisek na dole, że polecają, żeby włączyć opcję wyłączenia tego migotania sprite'ów. Więc ja to sobie wyłączę. Remove slowdown na razie może zostawię, żeby to było takie oryginalne doświadczenie. Potem ewentualnie tę opcję wyłączę. Jakie mamy w innych grach ustawienia? Można sobie potrenować w grę bonusową, tryb kolorów. Okej, to powiem wam, że jak to grałem, to nie wiedziałem, że taka opcja jest. Trochę szkoda, no ale wszystkie 3 gry przyszedłem, są spoko. Przejdźmy w takim razie do Tournament Fighters. Cała seria oczywiście od Konami. W tamtych czasach, czy w ogóle na NES-ie było tak, że Nintendo obawiało się, że będzie przesycony rynek. Po tym, co się wydarzyło w przypadku Atari, być może kojarzycie całą sytuację z kartridżami czy kasetami z E.T. Rynek został zalany po prostu grami bardzo słabej jakości. Nintendo się tego obawiało. I z tego co pamiętam, było takie ograniczenie przy wydawaniu gier na NES-a czy Famicoma. Można było wydać maksymalnie 3 gry w roku. Nie pamiętam, czy to było dokładnie 3, ale tak to kojarzę. I firmy obchodziły to ograniczenie w taki sposób, że tworzyły inne firmy, które te gry tworzyły, ale to były te firmy. I w przypadku Konami było to na przykład Ultra Games, więc jeśli widzicie jakąś grę na NES-a, która pochodzi od Ultra Games, no to jest Konami. Nie pamiętam, czy tak było w przypadku Żółwi Ninja, ale jest dużo takich tytułów. Kojarzę chociażby jakiś hokej, gdzie swoją drogą można było się bić. No jest trochę ich, więc jeśli graliście w jakąś grę na NES-a właśnie, gdzie było Ultra Games, no to było tak naprawdę Konami obchodzące to ograniczenie. Menu bardzo przypomina mi, jeśli graliście, to być może pamiętacie, była taka gra na NES-a Zen The Ultra Galactic Ninja, bodajże tak, na podstawie komiksów. Była też wersja na Game Boya i chyba tyle. To była platformówka właśnie od Konami. Grał się takim niebieskim gościem, niebieskim kosmitą, mutantem. Niestety fabuły z komiksów tam nie znam, więc nie przybliżę jej, ale do czego zmierzam? To menu wyglądało bardzo podobnie, też była taka gwiazdka, ta sama czcionka, te same dźwięki dosłownie. Więc możecie kojarzyć. Nawet jedna z plansz tutaj ma muzykę bardzo przypominającą tę z Zena właśnie. I jakie mamy opcje? Możemy wybrać poziom trudności, easy, normal albo hard. Ja może na początek wezmę easy, bo będę chciał przejść story. Możemy sobie posłuchać ścieżek audio, tylko jak je odpalić, bo to jest o tyle niewygodne menu, że potwierdza się startem, więc teraz cisnę start, zapamiętała mi. Okej, to chyba tylko nie, nawet nie wiem jak to wybrać. Okej. Co tam jeszcze mamy w tych opcjach? Szybkość, normal albo turbo. To było przed Street Fighterem Turbo. I timer. Nieskończone 99, 60 albo 45. Ja zostawię 60
Jaki jest plan? Przejdę tryb story, potem trochę polabuję. O, bardzo szybko włącza się ten attract mode. Attract mode, czyli to jest, może kojarzycie z automatów, ktoś nie grał, ktoś nie grał na automacie, no to żeby zachęcić graczy, twórcy włączali taką demówkę i ona się pojawiała po jakimś czasie, żeby zachęcić właśnie tych, którzy patrzą na automat, żeby nie było tylko tak, że jest ekran tytułowy na przykład. Ale to się tutaj włącza bardzo szybko, po kilku sekundach dosłownie, więc żeby nie przedłużać tej części, włączam tryb story. W trybie story możemy grać tylko żółwiami ninja. Tak. Moim ulubionym kiedyś był Leonardo, ale to chyba głównie przez Manhattan Project na NES-a. Bardzo podobało mi się, jak on walczy mieczem, ale co do zasady Donatello, Kujon, więc tak. Tryb story polega na tym, że nie znamy fabuły, tylko jaki to jest przycisk. Okej, mamy to, mamy nóżkę. Okej, NES miał tylko 2 przyciski. Zobaczę sobie na szybko, jakie ciosy miał Donatello. Przód A, okej. Przód B, to jest nóżka, to pamiętam. Zaraz, mimo tego, że na easy to chyba zaraz zginę. Okej, to jest nóżka. Ma jeszcze dół A. Slide kick, ale okej. A dół puncha. Mam command listę w ogóle z GameFAQs, bo jest mało źródeł tego, jak postacią się gra. Mamy jeszcze spinning kick, który nie wiem, czy mi wyjdzie. To jest dół. Tak jakby. Nie, pokazuje mi, to ma być chyba QCB, ale nie wychodzi mi. No nie wiem. I mamy dół. Aha, i jeszcze ultra atak. Widzicie taką kulkę? Tam był taki nie dron, ale takie coś ze Splinterem. I to sprawia, że możemy, jak podniesiemy tę kulkę, możemy użyć. O, przegrałem na czas. Możemy użyć ultra ataku. To jest właśnie taki atak używając tej kulki. Nie wychodzi mi za nic. Aha, dobrze, okej. Przepraszam, spojrzałem na listę ciosów złej postaci. Mamy tutaj, Donatello ma dół, góra A. Czyli on ma charge'a takiego jak Guile. Nie wiem, jaki jest charge time. O, okej, czyli w ten sposób dół, góra A, czyli dół, góra, noga. I to jest wszystko tak naprawdę. I mam jeszcze rzut, czyli on ma tylko. A, jeszcze rzut właśnie. Ma tylko tę nogę, która została teraz wyprzedził mnie bardzo szybko tutaj niestety. Mamy tę rączkę, tę nóżkę i charge'a. O, takiego. Mamy takiego flash kicka, ale on leci do góry. I specjale. Taka kara. Okej, czyli specjale chyba zadają chip damage. Nie, wydaje mi się, że go tutaj trafiłem. Nie na bloku. Dobra, zaraz zobaczymy. Okej, czyli Donatello ma tylko 3 ciosy. Przód, ręka, przód, noga i flash kicka. I można charge'ować, chip damage lekki jest, ale tylko na specjalach. Czyli mogę w tym momencie robić to. A i na końcu jeszcze jest ślizg. Cyk, cyk, mały ten chip damage, ale takie 3 ciosy i tutaj zobaczcie, jak fajna kara. Niestety nie skombowało się, czyli to jest tak, że tylko jeden cios wchodzi i nie ma juggling w tej grze. Dobrze. No ale chip damage jest ciekawe i tutaj kara. Ciekawe, czy mogę. Zaraz spróbuję skombować. Patrzcie, trafia za siebie, czyli cross-upuje. Zaraz zobaczę, czy w tej grze w ogóle są cancele. Powiedziałem wcześniej, że graliśmy z kolegą dużo, ale tej gry dobrze nie znaliśmy ciosów, więc ja tę grę odkrywam w tym momencie na nowo. W trybie story gra się po kolei ze wszystkimi żółwiami ninja, aczkolwiek nie pamiętam, czy jest mirror. No, tu udało mi się go
wyprzedzić. Nie wiem też jak z wysokościami, przez to, że w tej grze nie ma treningu, to nie będę mógł sprawdzić. W ten sposób musiałbym wziąć drugi kontroler i sprawdzać jednocześnie na dwóch, co zdarzało mi się w niektórych tytułach. Pamiętam, że w Soul Caliburze 2, jak nagrywałem swoje pierwsze, no takie combo, exhibition video, to grałem na dwóch kontrolerach jednocześnie, żeby niektóre akcje wykonać, co było dość karkołomne, ale udało się. No ale tutaj myślę, że byłoby mi trochę zbyt ciężko. Ciekawe, czy on ma klatki nietykalności tutaj na tym flashkicku, bo no, nie możemy podejrzeć hitboxów, ale myślę, że tutaj może coś takiego być. Bo zauważcie, że Rafael zaatakował mnie swoim specjalem i wydaje mi się, że tu już powinien być ten hitbox. Żółwie chyba mają OK, czyli chyba ten Flying Kick i Flying Elbow Smash to są wspólne ciosy dla wszystkich żółwi. Lowek? Czy on będzie blokował w ogóle tego lowa? Ach, on nie trafi. Okej, chyba canceli nie ma. Nie, czyli z kombosami wygląda na to, że tak sobie. Ważna rzecz. To, co ja tutaj mówię, nie musi być prawdą. To jest to, co ja na bieżąco widzę i mogę się mylić po prostu, więc z góry przepraszam. Okej, czyli to jest tak, że wchodzi tylko jeden cios tam na koniec. Będę go spamował tym. Nie zabieraj mi kulki, ja wezmę kulkę. Musimy poczekać, aż ona upadnie. Mam się tutaj tym trafić. Patrzcie, jaki anti-air. Właśnie... Nie udało się zwipaniszować go nawet. Właśnie, w trybie story najpierw walczymy z żółwiami ninja, potem jest taka bonusowa plansza, kiedy musimy zniszczyć ściany, a potem chyba od razu Shredder, ale tutaj głowy nie dam. Zobaczymy, jak będzie z Mike'iem. Czy na Mike'ego. I znowu mamy kanały. W grze to zobaczycie potem, jak wejdę na Versusa z AI, czy z CPU, bo tak to się kiedyś mówiło. Mamy 4 plansze i na Versusie możemy wybrać też poziom nie tyle trudności, co chyba poziom siły naszej postaci. Nie wiem, czy to się przekłada na zdrowie, czy na obrażenia. No, w zasadzie to działa w taki sam sposób. Czy zdrowie, czy obrażenia. Animacje wygrania chyba każda postać ma po jednej. Niewiele więcej mogę zrobić, bo zastanawiam się też, jak się robi tę pięść, bo być może widzieliście, że kiedy ja skakałem, to przeciwnik czasem robił taką pięść, która wygląda jak dół HP od raju w Street Fighterze. O, właśnie to. Nie wiem, czy to nie jest tak, że to działa tylko wtedy, kiedy przeciwnik jest w powietrzu. A ja cię ukaram, jak ty mnie chcesz zaczipować. Nie dam się. Więc nie wiem, jak się robi tę rękę. Szczerze mówiąc. Dobra, i teraz zobaczmy, czy jest Donatello. Aha, teraz jest bonus game, czyli gramy z 3. Czy to mi specjalnie działa, czy po prostu... Nie, okej. Czyli to chyba będzie dość skuteczne. O ile tylko mi siądą. Ja w ogóle gram na kontrolerze takim zwykłym padzie, nie na hitboxie, nie na arcade sticku, ale jest ok. To jest kontroler od 8-bit Duo. Bardzo go polecam, bardzo fajny. Krzyżak może do bijatyk taki średni, ale ogólnie pad warty
zainwestowania, tam kosztuje jakieś 250-300 zł. Gram w zasadzie na nim w Switcha we wszystko, co tylko się da. Casey Jones, czy jednak w tym story gramy ze wszystkimi poza Mirrorem. Casey też ma charge, on ma takie salto. O, salto i to jest chyba charge tył przód. Tak, charge tył przód. Więc Casey można powiedzieć, że jest takim Gailem tej gry. Być może. Udało się, to jest chyba plansza Hotheada w ogóle. Chociaż z drugiej strony postaci jest 7, plansze są 4, więc może się mylę. Także on tutaj mnie kara rzutem. Okej, zrobił teraz tę rękę w sytuacji, kiedy ja stałem, więc chyba jednak da się ją zrobić w dowolnej sytuacji. No i zauważcie, że jak wygrywam, to kulka, którą można robić ultra atak, znika. Teraz powinien być Hothead, a po nim Shredder. I wydaje mi się też, że na końcu jest jakaś cutscenka. Tak, Hothead, czyli właśnie ten smok. Widzicie, bardzo napakowany, zieje ogniem. No i przez to, że jest duży, no to było to ograniczenie na sprite'y. Czyli było ograniczenie, żeby nie grać Hothead versus Hothead, no bo sprite'y migotały. I tutaj mogę entire'ować go. Szkoda, że nie ma możliwości, żeby tam weszły 2 ciosy jednocześnie, czyli ja na przykład kogoś wybijam i drugi cios też wchodzi. On ma chyba w ogóle więcej życia, bo wydaje mi się, że poprzednim postaciom zadawałem tym specjalem więcej obrażeń. Ale mnie ukarał. I być może też zadaje większe obrażenia. Może w tle gra zwiększa siłę danej postaci. No jest spoko, w razie czego są kontynuacje, myślę, że chyba są. Myślę, że nie będzie problemu. Tak, no ja mu zadaję bardzo mało obrażeń. Niedobrze. On jednym rzutem zadał mi tyle, ile ja mu zadałem 2 ciosami. Ale na szczęście AI to jest głupie, bo jak wstaje, to atakuje mnie ciosem, który najczęściej nie trafia. I hashtag nic się nie da. Dobra, jeszcze jedna runda mam nadzieję, a potem Shredder. Shredder, który jest chyba najlepszą postacią, ma maszowanego puncha, który wygląda jak te maszowane punche od E-Hondy ze Street Fightera. I nie wiem, czy tam cokolwiek da się zrobić. Ale zobaczmy, może na przykład da się zrobić tego specjala Donatello. Na razie tutaj będę tego używał, żeby już z nim wygrać. Czyli wystarczy w nieskończoność to robić, bo jak widzicie on wstaje, robi cios, który whiffuje i mogę dzięki temu go trafić nawet na perfekcie. Niestety nie ma ikonki litery T, która by oznaczała perfekt. Jest zawsze V. Ale za perfekt dostałem bonusowe punkty. I Shredder. Walczymy przy 100 wolności i tutaj muzyka na tej planszy, z tego co pamiętam, bardzo przypomina muzykę, którą możemy usłyszeć we wspomnianej wcześniej grze Zen Intergalactic Ninja. Ale też Konami oczywiście wykorzystywało swoją muzykę, czy jej przeróbki w różnych innych tytułach.
O, właśnie wspomniałem o tym wcześniej, przed chwilą Shredder był zestunowany. Nie mamy tutaj paska stuna, nie wiem od czego zależy to, kiedy postać jest zestunowana. Być może od tego, że zadajemy jej kilka razy obrażenia z rzędu i nie zdąży ten niewidzialny, powiedzmy, pasek stuna odnowić się. O. Być może ostatnia runda w trybie story i za chwilę przejdziemy do versusa innymi postaciami. Cały czas oczywiście patrzę na zegarek. Z racji tego, że jest bita godzina, no to gram w każdą grę. O, właśnie znowu zestunowany. Gram w każdą grę godzinę. Tutaj kilkanaście minut zeszło się na to, żeby opowiedzieć o tej składance, ale myślę, że z racji jej jakości, tego ile sobą reprezentuje, warto. Shredder ma też takiego projectile'a. Nie pamiętałem akurat o tym. No ale spoko. Ja mam jednego specjala, którym cię karam. I tu w zasadzie ten sam flowchart co na Hotheada. Ciekawe, że postać po przegranej jest bliżej kamery. Tak jakby w innym miejscu na osi Z się znajduje. Dobra, i jakaś cutscenka na koniec. Wiemy, kto mówi w danym momencie, mimo tego, że możemy się domyślić na podstawie treści, ale nie jest podpisane, kto mówi, trochę szkoda. Aha, challenge mode next time, no tak przecież grałem na easy. Konami, wszystkie prawa zastrzeżone. Mam bardzo duży sentyment do Żółwi Ninja. Oglądałem serial, aha, to już w zasadzie koniec. Oglądałem serial, oglądałem filmy. Ostatni film z ubiegłego roku bardzo wam polecam. Jest to animacja trochę przypominająca stylistycznie Spider-Many, te animacje ostatnie z multiversum. Dobra, przejdźmy po żółwiach po kolei. Najpierw Leonardo. Patrzę, okej. Ja dopiero zobaczyłem, że czy ja wybrałem Versusa? Versus gracz. No trudno, to wyjdę. Jeszcze raz to ja odpalę. Nie zwróciłem uwagi na to, że na liście ciosów, którą tutaj mam w podglądzie, są też ciosy uniwersalne. Czyli uniwersalnie mamy bieg, przód i drugi kierunek do przodu trzymamy. Mamy B, to jest punch, mamy A, to jest kick. Trzymamy do tyłu blok, standardowo dla bijatyk 2D. Poruszamy się normalnie strzałkami, możemy skoczyć do góry, w lewo albo w prawo. Ultra atak po zebraniu kulki i to jest tyle. Nie ma tu informacji o tym anti-airze. Więc być może tutaj autor tego poradnika zapomniał o tym wspomnieć. Dobra. Tak, wybieram versus player, brawo ja. Wybieram versus CPU, bierzemy Leonardo. Leonardo ma to co inne żółwie, czyli flying kick, flying elbow smash. Ma slide kick, czyli dół A. Ok, czyli on ma wślizg prawdopodobnie. Ma QC B A, czyli spinning kick. Zagrajmy może na... bierzmy sobie Mirrorę. Właśnie, mamy 4 plansze. Wezmę downtown. Siłę ustawię po 4, żeby nie było. Ma jeszcze rzut i ultra atak, czyli tak naprawdę to co on ma to jest... dobrze, że postaci mają inny kolor. Czyli ma to tak jak inne żółwie ninja. Ok, ma wślizg, czyli nie mogę go pokować na low, tylko ma taki wślizg jak na przykład Rose czy Guy w Street Fighterze. I mam jeszcze, dobrze, czyli to jest taka nóżka
która ma dość wolny startup, paradoksalnie, ale nabija bardzo dobrze chip damage i jestem ciekawy, czy ona jest karalna. Aha, okej, to nie jailuje, więc nie jailuje, więc muszę blokować cały czas. Poczekam może. Okej, czyli jeśli zrobi wślizg na postać, która skacze, no to ją przewracam. Nie trafię na stojącego. W ogóle nawet nie wiem, czy to jest country na przykład. Nabijam chipa. Nie wiem nawet, czy to jest kara, ale... O, tu jeszcze zestunowany, ale mnie rzucił. I nie wiem tylko, czy to jest rzut na karę za trafienie. To byłoby dziwne, ale historia zna takie przypadki. Na przykład w demo Mortal Kombat 9 było tak, że Skorpion miał X-Raya, który był karalny. Bo można było potem go jeszcze trafić, miał za duże recovery. No w pełnej wersji oczywiście naprawili, czyli dobra, czyli mamy, że Leo ma atak. I tu jak mnie trafi tym kickiem QCB kick, to wylatuje na tyle, że nie jestem w stanie go zwift-punishować, bo zanim wstanę, to jego animacja już się skończy. Rzucik. Rzucik jest chyba tylko jeden, nie wiem nawet czy wyrwać się chyba nie można, bo nigdy nie widziałem animacji wyrywania się. Dużo obrażenia ten rzut zadaje, to trzeba przyznać. Tu szkoda właśnie, że to trafię tylko raz, nie ma żadnego, a przynajmniej ja nie widzę tej możliwości na system kombosów. Nie mamy canceli. O cancelach się wtedy nie myślało, bo cancele zostały albo spopularyzowane, tutaj nie chcę się pomylić, przez Street Fightera 2. Więc rzeczywiście grając w gry z pierwszej połowy lat 90. albo starsze, nie ma co się tego spodziewać. Chciałem zbuforować sobie QCB na bloku, ale zapomniałem o tym, że to są 4 ciosy, a nie 3. I po trzecim ciosie już chciałem wprowadzać, puściłem blok za szybko. Mamy oczywiście jakieś tam jumpiny. Ciekawe, czy są trady, tak żeby można było na przykład mieć draw. W ogóle chciałbym też zobaczyć, jak to wygląda frame data, to byłoby bardzo ciekawe. Ja mam taki problem z bijatykami, których nie znam, że okej, teraz on mnie ukarał na trafieniu, jeśli się nie mylę, bo ja trzymałem blok, więc ja go trafiłem ślizgiem i on mnie zaraz potem trafił ślizgiem. No nieładnie, nieładnie. Dobra, teraz już chciałem powiedzieć, że zagram na czas. Wracając do mojej myśli, ja wolę grać w bijatyki, no to nie jest zaskakujące, które znam. Okej, i to jest chyba taka sytuacja, że my możemy sobie robić ślizg w nieskończoność, bo jak ja mu zrobię i go trafię, to mam tak dużą stratę, że on nie jest w stanie ukarać. Napiszcie w komentarzu, czy się mylę, ale być może tak faktycznie jest. Wezmę rematch, bo rematch działa tutaj tak, że wracam do ekranu wyboru postaci. Więc Rafael. Jaki on ma specjal? Ma tył, przód, ręka. Ma power drill, to jest taki cios, który miał też w Manhattan Project, w tamtej wspomnianej wcześniej chodzonej bijatyce. A weźmy sobie Waterfront, chyba tę planszę najbardziej lubię. To jest taka śrubka, że on sobie leci przez ekran. Longer you hold back before pressing forward. Okay, czyli the further will go, czyli im dłużej charge'uję do tyłu, tym dłużej lecę. Ale niezależnie od tego... Okej, czyli to nie jest karalne w ten sposób, ale możemy się chipować, spoko. No faktycznie leci daleko. Ciekawe, czy jest jakiś limit. No, na pewno jest limit końca planszy. No a poza tym mamy standardowo przód, no tylko z nich nie wyjdzie. Przebija mnie strasznie, tam nie ma żadnej sytuacji takiej, że tylko jestem w powietrzu i przez to mnie nie może trafić nóżką.
Czy szkoda, że na przykład nie tak jak u Blanki moglibyśmy sobie wybrać odległość, na którą lecimy tą główką. Jest tak jak u E-Hondy. Czyli lecimy po prostu na taką odległość, na jaką no nie tyle gra wybiera, ale w tym wypadku na jaką odległość, ile trzymamy tę strzałkę do tyłu. No to na razie z tych postaci 3 żółwi ninja, którymi grałem, najbardziej podoba mi się Donatella, którego grałem na początku. Tamten specjal naprawdę jest fajny, ma fajną animację i służy zarówno jako anti-air, jak i do unikania, jak i do whiff puniszy na wake-upie. Myślę, że twórcy gry nie myśleli o tym, że kiedykolwiek ktoś będzie mówił o wake-upach, o punishach, grając właśnie w ten tytuł. Z drugiej strony, no to były czasy, kiedy te bijatyki jeszcze raczkowały. Proszę, jaki anti-air. Nie wiem nawet, jak się ten cios robi, poza tym, że noga, czy to jest do przodu, czy jak. I dobra, ostatnia runda Rafaelem. I przejdziemy do kolejnej postaci. Zostaną nam jeszcze 3, czyli Cassie Jones, Hothead oraz Shredder. Patrzę na licznik, niecałe 50 minut, więc myślę, że akurat będzie sam raz, żeby zagrać tymi pozostałymi postaciami. Teraz ta śrubka trafiła dość fajnie jako anti-air. To mi się bardzo podobało. Jedzonko. Nie wiem, czy tu jest tak, że muszę maszować przy tym rzucie, żeby albo będąc rzucającym zadać większe obrażenia, albo będąc rzucanym spróbować zminimalizować te obrażenia i przegram teraz. Tak. Czyli wygląda na to, że tutaj nie ma trade'ów, bo robiliśmy jednocześnie tę śrubkę, tego specjala, ale przegrałem, on mnie trafił. Źle powiedziałem, bo jeszcze Michelangelo, Mikey. Najbardziej sympatyczny z żółwi, najbardziej nieopierzony, może w ten sposób. Co on ma? Okej, czyli on ma to. Czyli on ma tego specjala, ale w 2 wersjach. Możemy go zrobić nisko albo wysoko. To chyba była kara. I właśnie, to jest to, co mówiłem wcześniej. Okej, czyli pod ręką mamy wysoko, pod nogą mamy nisko. Przez chwilę zastanawiałem się, czy tu można robić charge partitioning, ale może już nie będę wchodził w takie szczegóły. Czyli ja robiłem tego puncha wtedy, kiedy przeciwnik był w powietrzu, więc wygląda na to, że on faktycznie działa tylko wtedy, kiedy jest w powietrzu, ale to jednocześnie mnie sprawia, że zastanawiam się, dlaczego w jednej sytuacji przeciwko, nie pamiętam już którejś postaci, w trakcie, kiedy przychodziłem tryb story, ten punch wszedł. Szedł oczywiście wtedy, kiedy postać nie była w powietrzu. Staram się myślę o tym, że może da się jednak tutaj kancelować i próbuję robić na przykład puncha kancelowanego w specjala, ale niestety się nie da. Zobaczmy może, jak on mi zrobi zaraz specjale, czy jestem w stanie go ukarać rzutem. Dobrze. Bo rzuty jednak zadają tutaj dość dużo obrażenia, więc może to jest ten sposób, ten pomysł, żeby tak grać. Tylko... Aha, okej. W przypadku Michelangelo jest to dość trudne, żeby ukarać kogoś rzutem i już tłumaczę dlaczego. Rzut to oczywiście wykonujemy punchem, natomiast Michelangelo ma specjala tył-przód punch, no i tył-przód noga. I teraz tak, jeśli ja go chcę ukarać rzutem, no to wciskam puncha, ale muszę być blisko. Więc jeśli ja trzymam tył blokując, to się trochę odsuwam czasem i go nie łapię, bo jestem za daleko. Ale jeśli chcę wcisnąć do przodu po bloku, trzymam blok, potem przód punch i wychodzi ten specjal właśnie, więc to nie jest łatwe. Dobra, kolejna postać, czyli
Casey Jones. Trochę szalona postać, jego dość słabo pamiętam z serialu animowanego. Wydaje mi się, że nie widziałem dużo odcinków, w których on właśnie był. W ogóle na tym arcie, który jest na ekranie wyboru postaci, wygląda zupełnie inaczej niż tutaj. Tam wygląda jakaś taka kobita. I jakie on ma ciosy? Nie ma już tych podbiegów. Ma flash kicka, w którym używa kija do hokeja. I on się nie naprowadza, on się nie adjustuje zależnie od tego, czy przeciwnik już przeskoczył, czy nie. I ma też, czy on ma hitbox tylko jakiś taki entire'owy raczej. I to, co on też ma, to jest tył, przód. Czemu tak? Dół, tył, pięść. Nie, dół, góra, pięść. Ma... Aha, on ma HCB. On ma półokręgu. O mamo. Ale to jest bardzo dobre, bo potem jeszcze jestem w stanie go trafić, więc zobaczmy, czy jestem w stanie zrobić. Czyli ma półokręgu. Natomiast zanim tym trafimy, to jesteśmy podatni na atak przeciwnika. I rzucik nie wszedł. To było dość szybko. Jeszcze mam dół, przód. Aha, dół, przód, punch to jest ultra atak. Czyli Casey Jones ma 2 ciosy specjalne. Wezmę go jeszcze raz. Ma ten atak z kijem hokejowym. Tak, hokejowym, nie golfowym. No i ma ten taki świderek, który stunuje przeciwnika, ale tam chyba nie da się zrobić rzutu. Zresztą zobaczę zaraz jeszcze. ACB. I zobaczcie, spadałem i mnie trafił ten cios, więc nieźle. Niezły hitbox ma, tylko teraz jest też kara. I przez to, że zamieniamy się miejscami, ciężko mi tego HCB zrobić. No weź tego nie blokuj, stary. Duże obrażenia. Czyli on tym suplexem faktycznie dużo zadaje. Może trzeba mi było wziąć jednak niższy poziom trudności, no ale trudno. Dobry, zestunowany. Czyli jak jest w stunie, to chyba nie mogę mu zrobić tego suplexa. Czyli on ma tam 2 ciosy z tego świderka. I pierwszy cios zablokowałem i byłem w stanie przy drugim wyskoczyć i go ukarać anti-airem. Ciekawe. Tam musi być dostatecznie duża przerwa między tymi hitboxami pierwszego i drugiego ciosu, że jestem w stanie właśnie tak wyskoczyć. Dobra, to już pozwolę, żeby mi dowalił, ale skombował mnie tym chyba za pół zdrowia. Wydaje mi się, że ten atak kijem po tym stunie był gwarantowany. Dalej hothead i będzie ten mirror hothead na hotheada. Potem shredder i będziemy się zbliżali do końca tego odcinka bitej godziny. Ależ on ma wściekłą, szaloną twarz. Co ma hothead? QCF ręka. Nie, QCF noga. To jest to. Aha. Ma jeszcze takiego splata, który nie przewraca, no ale też nie kombuje w nic. W ogóle nawet nie wiem, czy ma przewagę. Widzicie pewnie teraz, jak te sprite'y mimo wszystko flickerują. Ja wybierałem opcję, żeby nie flickerowały, prawda? I teraz teraz nie jestem w stanie tego zmienić. Natomiast NES nie był w stanie wyświetlić aż tylu sprite'ów na ekranie. Więc tak jest. No i poza tym ma rzut i ultra atak, więc ten ultra atak u hotheada jest inny niż u Ruby Ninja, bo one
rzucały tego projectile'a do przodu, a on pod takim pod kątem rzuca i ten sprite odbija się od ziemi i od górnej części ekranu. Powiedziałbym od sufitu, ale no w tym momencie walczymy, zdaje się, że na dachu budynku albo na balkonie i tutaj nie ma sufitu. To jest w ogóle nieblokowalny cios, może dlatego Hothead jest... Nie wiem, czy Hothead jest uważany za mocną postać. Teraz zobaczymy Shreddera, myślę, że on może być tutaj faworytem, ale okej, stary, jak... Chciałem go trafić też ogniem. Ten ogień nie zostaje na ziemi. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony on byłby wtedy chyba za mocny. Dobra, przegrałem, ale spoko. Wykalkulowany, tak planowałem przegrać. I został Shredder, została też chwila, więc akurat Shredderem zakończymy. Dobra, może zmienimy planszę. Na piracki statek. Zauważcie, że te obrazki przy postaciach na ekranie wyboru postaci są zupełnie różne, tak jak przy Casey Jonesie, i też przy Shredderze to widać. Ten Shredder, ten model, te sprite, które tu widzimy, one są chyba z którejś chodzonej bijatki na NES-a i wygląda jak wersja Super Shreddera, ale dobra. Więc mamy łapki Hondy. Jak trafią, no to wtedy wchodzi autoatak i zadaje bardzo dużo obrażenia. Nie wiem, czy można go przeskoczyć. Próbowałem go przeskoczyć, w zasadzie teraz próbowałem robić jumpina, ale ten hitbox do przodu też jest dość duży. Więc bardzo dobry cios. Żeby tutaj też Shredderem wygrać, podejrzewam, że trzeba robić projectile. Nie każda postać ma projectile. A projectile tutaj u niego się robi HCB. Tak, HCB, no i mamy Clasha Projectile. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale fajnie, że o tym pomyśleli. Ciekawe, czy ogień Hotheada też może się clashować. Dobrze, czyli Shredder ma tylko 2 specjale. Ma to i rączki. A spróbuję maszować cały czas rączki. Teraz była ciekawa sytuacja, bo jedna rączka weszła i potem postać nie przeszła do tego attack throwa, tylko została odsunięta i ten Shredder, będący moim przeciwnikiem, podszedł bliżej. I dopiero wtedy kolejny cios trafi i przeszedł do tego attack throwa. Czyli to nie jest tak, że każdy cios z tej animacji tak zadziała. Zbliżamy się do końca bitej godziny. Tak sobie wymyślałem, że to będzie godzina grania, więc odpalę jeszcze Shreddera na Shreddera, spróbuję może trochę więcej używać tego projectile'a, ale na tym padzie HCB nie jest zbyt wygodne. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy się podobało, jakie macie swoje wspomnienia z grami z żółwiami ninja, czy z tym tytułem, czy może z jakimkolwiek innym. I też dajcie znać proszę w komentarzu, w co chcielibyście, żebym w jednym z kolejnych odcinków pograł. Dziękuję jednocześnie za komentarze pod pierwszym odcinkiem bitej godziny. Tam pisaliście o różnych sytuacjach, Virtua Fighter, Dead or Alive między innymi, czy też pojawił się gdzieś Bloody Roar. To są tytuły, które gdzieś leżą w obrębie moich zainteresowań, żeby ruszyć z nimi do kolejnych odcinków. Kiedy, co będzie, to już zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Nie chcę sobie planować, że taki odcinek będzie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, raz w miesiącu. Będzie wtedy, kiedy będę miał czas, kiedy będę miał ochotę pograć sobie przez bitą godzinę w wybrany tytuł. Jestem ciekawy, czy tutaj jest player to advantage. To by oznaczało, że te hitboxy... Nie, wydaje mi się, że tutaj akurat było tak, że
Te hitboxy nie są w każdej klatce animacji. Okej, nie ma co skakać w tej sytuacji, bo w trakcie skoku też przechodzi do rzutu. Kto to wymyślił, kto to programował, kto to testował, nie wiem. Ale spróbuję z nim wygrać, maszując tego puncha. Niestety przegrałem tę rundę. Dobra, to nie jest koniec walki, ale to jest koniec tego odcinka. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć.